gdzie znajduje się warownia będąca przykładem Zamku Krzyżackiego, choć rycerze zakonni nigdy w niej nie przebywali. Jakiego wandalizmu dopuścił się Mikołaj Kopernik na zamku, w którym mieszkał przeszło 8 lat. Jako ripostę usłyszał Niemcewicz, zwracając uwagę biskupowi Krasickiemu na brzydotę służącej. I gdzie rozegrała się jedna z największych bitew napoleońskich, uwieńczona na łuku triumfalnym. Jeśli interesują Was odpowiedzi na te pytania, to zapraszamy do obejrzenia naszego filmu o jednym z ciekawszych, lecz wciąż mniej znanych miejsc na turystycznej mapie Polski. Jego symbolem jest imponujący zamek, jeden z najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w Polsce. Zapraszamy do miasta nazywanego Perłą Warmii, czyli przepięknego Lidzbarka Warmińskiego. Pierwsza wzmianka o Lidzbarku pojawia się w dokumentach z 1240 roku, gdy zakon podbił staropruską osadę Letzberg. Przez kolejne lata XIII wieku osada kilkukrotnie przechodzi pod władanie Prusów lub Krzyżaków. Ostatecznie pod koniec stulecia zostaje przekazana biskupowi warmińskiemu. W 1308 roku następuje lokacja miasta na prawie chełmińskim i napływają osadnicy z Niemiec i Śląska, których wpływy możemy zobaczyć w charakterystycznych domach podcieniowych na rynku i gotyckim ratuszu. Miasto rozwijało się dynamicznie i zostało na wiele stuleci stolicą historycznej krainy Warmii, na terenie której funkcjonowało księstwo biskupie. Przez blisko 500 lat Lidzbark był największym miastem regionu i jednocześnie jego stolicą. Tutaj skupiało się życie gospodarcze i kulturalne okolicy. Okres rozbiorów sprawił, że Lidzbark stracił na znaczeniu i nigdy nie odzyskał już swojej pozycji. W XIX wieku nieopodal miasta odbyła się jedna z najważniejszych bitew wojen napoleońskich pod Heiselbergiem, w której uczestniczył sam Napoleon Bonaparte. Walczyło w niej około 180 000 żołnierzy, z których blisko 20 000 poległo. Mimo że starcie pozostało nierozstrzygnięte, to potyczka uwieńczona została na łuku triumfalnym w Paryżu. Miasto wróciło do Polski po 1945 roku. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Największym i najbardziej znanym zabytkiem Lidzbarka jest Zamek Biskupów Warmińskich. To jedna z najpiękniejszych ceglanych warowni w Europie, która ze względu na bezcenne malowidła nazywana bywa kolorowym zamkiem. Pierwsza budowla warowna na terenie miasta powstała w 1240 roku i była to drewniana strażnica krzyżacka. Po przekazaniu terenów przez zakon biskupstwu warmińskiemu w 1350 roku biskup Jan z Miśni rozpoczyna budowę murowanego zamku. Ukończony pod koniec XIV wieku stanowił trójczłonowe założenie, ufortyfikowane dodatkowo 2 podzamczami.
Zamek zbudowano z cegły na planie kwadratu o boku około 50 metrów, z potężną wieżą z licznymi otworami strzelniczymi. Jest on doskonałym przykładem zamku komturskiego, choć nigdy nie był własnością zakonną. Jego położenie na terenie diecezji powstałej na ziemiach krzyżackich oraz wpływ ich architektów odcisnął znaczne piętno na jego wyglądzie. Uwidacznia się to nie tylko na zewnątrz warowni, ale także we wnętrzach, które przypominają typowe budynki zakonne. Na reprezentacyjnym piętrze do dzisiaj można obejrzeć kaplicę, wielki i mały refektarz, kapitularz, salę audiencyjną i komnaty biskupie, do złudzenia przypominające te znajdujące się na zamkach krzyżackich. A że biskup wraz z dworem nie mógł mieszkać w spartańskich warunkach, powstała wspaniała rezydencja godna królewskiego dworu. Biskupi warmińscy sprawowali władzę kościelną w diecezji oraz świecką na terenie wyodrębnionego dominium ziemskiego, a ich główną siedzibą był zamek w Lidzbarku Warmińskim. Od pokoju toruńskiego kończącego w 1466 roku wojnę trzynastoletnią Warmia została związana z koroną. Kolejni mieszkańcy zamku to postacie znaczące w historii i kulturze Rzeczpospolitej, łączące nieraz sprawy biskupstwa z inną działalnością związaną z polityką, nauką, kulturą i sztuką. Pierwszym ze znanych mieszkańców zamku był gruntownie wykształcony i szanowany na dworze królewskim biskup Łukasz Waczenrode. Mimo niemieckiego pochodzenia dążył do ostatecznej likwidacji zakonu krzyżackiego w Prusach. Dzięki niemu na zamku lidzbarskim przebywał jego siostrzeniec Mikołaj Kopernik. Po raz pierwszy w 1495 roku, a ponownie po powrocie z Włoch w 1503 roku spędził tu 8 lat. To właśnie wtedy młody Kopernik wyrobił sobie antykrzyżackie poglądy. W Lidzbarku ukształtował także rewolucyjną teorię heliocentryczną i pozostawił po tym osobliwą pamiątkę w postaci wydrapanego na ścianie modelu układu słonecznego. Kopernik odwiedzał zamek również po śmierci wuja, pełnił bowiem funkcję przybocznego lekarza biskupów warmińskich. W 1528 roku po naradzie z biskupem Ferberem ustalił tu ostateczną wersję znanego traktatu o reformie monety w Prusach pod tytułem Sposób bicia monety. W wieku XVI biskupi warmińscy wywodzili się z intelektualnego środowiska budowanego przez Jagiellonów. W gronie tym znaleźli się Jan Dantyszek, dyplomata, poeta i humanista, Stanisław Hozjusz, humanista, teolog, dyplomata, uczestnik Soboru Trydenckiego i ważna postać europejskiej i polskiej kontrreformacji, oraz Marcin Kromer, historiograf, autor opisu Polski, który pozostawił w Bibliotece Lidzbarskiej egzemplarz rękopiśmienny Kroniki Polskiej Galla Anonima. To na podstawie lidzbarskiego rękopisu w 1749 roku ukazała się pierwsza drukowana edycja dzieła. Ostatnim polskim biskupem warmińskim przed rozbiorami był słynny poeta, prozaik i komediopisarz Ignacy Krasicki. W zamku, gdzie otoczył się wybitnymi artystami i uczonymi, powstała większość jego utworów. Stworzył tu teatr, wieczory literackie, zbudował oranżerię, a jego ogrody były znane w całej Polsce. Zgromadził bogaty księgozbiór, ogromną kolekcję grafik, galerię obrazów oraz zbiory medali.
Do historii przeszła jego konwersacja z Janem Ursynem Niemcewiczem, gdy ten zauważył, iż podczas jednej z uczt usługuje im bardzo brzydka służąca, zażartował: kto z brzydką grzeszy, 2 razy grzeszy, bo i Boga obraża i ludzi śmieszy. Biskup oczywiście nie pozostał dłużny i odrzekł: kto z brzydką grzeszy, duszę swą zbawia, bo grzesząc jednocześnie pokutę odprawia. Zawarcie pokoju toruńskiego nie skończyło zmagań załogi lidzbarskiego zamku z zakonem krzyżackim. 18 sierpnia 1520 roku pod Lidzbark podeszły wojska wielkiego mistrza Albrechta. Przez 5 godzin ostrzeliwały zamek, lecz nie poczyniły większych strat. Celne odpowiedzi artylerii zamkowej zniechęciły krzyżaków do dalszych ataków. Kolejną próbę rycerze zakonni podjęli dość szybko, bo już 2 miesiące później. Oblężeniem osobiście dowodził wielki mistrz i tym razem zebrał znacznie większe siły, a ostrzał trwał przez kilka dni. Znów jednak nie przyniosło to zamierzonego efektu. Obrońcy wsparci siłami królewskimi praktycznie bez strat odparli także i ten atak. Po zniszczeniach dokonanych przez wojska szwedzkie w 1626 roku biskup Stefan Wyżga przeprowadza remont. W wyniku tej przebudowy powstaje okazały barokowy pałac na Międzymurzu. Od tego momentu zamek pełni już jedynie funkcje reprezentacyjne i mieszkalne. Kolejna wizyta wojsk szwedzkich w 1703 roku kończy się rabunkiem. Ginie bogate wyposażenie biskupiej rezydencji, w tym cenny, gromadzony od średniowiecza księgozbiór. Kolejna przebudowa ma miejsce w XVIII wieku za czasów biskupa Adama Stanisława Grabowskiego. Na podzamczu południowym w miejscu skrzydła wschodniego zbudowano barokowy pałac przeznaczony dla biskupiego dworu. Zmieniono wjazd na zamek, umieszczając nową bramę wzmocnioną basteją. Nowy rokokowy wystrój uzyskuje także kaplica zamkowa. Ostatnim urzędującym na zamku biskupem był wybitny poeta okresu oświecenia Ignacy Krasicki. Wspaniały okres biskupiej rezydencji dobiegł końca po pierwszym rozbiorze Polski, kiedy to ziemie Warmii weszły w skład Prusów Południowych. Katedra biskupów Warmii została przeniesiona do Fromborka, a wszystkie posiadłości diecezji skonfiskował pruski król Fryderyk II Wielki. Jeszcze w XVIII wieku rozebrany zostaje Pałac Północny, Gdanisko oraz część zewnętrznych murów. Na początku XIX wieku zamek zaadaptowano na wojskowy szpital i magazyny. Funkcje szpitalne pełnił do lat 30. XX wieku. W 1840 roku Prusacy rozebrali Zamek Średni. Zamek Wysoki na życzenie króla pruskiego został przekazany zakonowi sióstr Katarzynek, które wykorzystały go jako sierociniec. W roku 1927 przystąpiono do pierwszych prac konserwatorskich i umieszczono w zamkowych wnętrzach Muzeum Ziemi Warmińskiej. Pod koniec II wojny światowej w okolicach zamku toczyły się krwawe walki, ale rezydencja biskupów pozostała nietknięta. Dziś możemy oglądać zamek w niemal niezmienionej od XVIII wieku formie. Założenie składa się z zamku właściwego i oddzielonego od niego suchą fosą przedzamcza południowego. Nie zachowało się tylko przedzamcze północne, gdzie stał zamkowy młyn. Specyficzną atmosferę warowni tworzą dwukondygnacyjne krużganki, które zachowały się bez zmian architektonicznych. Kryją one wspaniałe kolorowe freski pochodzące z XIV stulecia. W pięknych wnętrzach ze sklepieniami gwieździstymi
możemy obejrzeć ekspozycje poświęcone biskupom warmińskim i sztuce od XIV do XX wieku. Można zobaczyć ambonę, z której Krasicki głosił kazania, i zajrzeć do biblioteki, gdzie odnaleziono rękopis kroniki Galla Anonima. Na parterze, gdzie funkcjonowała niegdyś kuchnia, piekarnia, spiżarnia, browar oraz szkoła, znajduje się zbrojownia i pomieszczenia administracyjne. Dwie najwyższe kondygnacje, które pełniły funkcje spichlerzy oraz obronne, były tam ganki dla straży, zajmuje obecnie Galeria Malarstwa Współczesnego. Zamek posiada również dwie kondygnacje podziemne, w których jest wystawa multimedialna opowiadająca historię warowni, niestety obecnie zamknięta ze względów sanitarnych. Pozostała, większa część piwnic pozostaje jednak niezagospodarowana. Ze względu na autentyzm i stopień zachowania gotyckiej architektury, zamek w Lidzbarku Warmińskim stanowi najcenniejszy obiekt tego typu o znaczeniu europejskim. Jego architektura i wystrój mają wysokie wartości artystyczne, a historyczna substancja zabytkowa zachowała się w wyjątkowo dużym stopniu. To autentyczny świadek wielowiekowej historii Warmii i miejsce, które koniecznie trzeba zobaczyć. Pierwszy drewniany kościół w mieście powstał prawdopodobnie w XIII wieku. W drugiej połowie XIV stulecia, po przeniesieniu stolicy biskupstwa z Ornety do Lidzbarka, rozpoczęto budowę murowanej świątyni w formie trójnawowej, pięcioprzęsłowej hali, która byłaby godna siedziby biskupa. Początkowo kościół w Lidzbarku nawiązywał kształtem do najstarszych gotyckich kościołów warmińskich, katedry fromborskiej i kościoła farnego w Ornecie. W 1497 roku wielki pożar zniszczył kościół, w którym runęły sklepienia. Odbudowany płonie ponownie w 1698, jednak tym razem straty są nieco mniejsze. Podczas rekonstrukcji w XVII wieku świątynia zyskuje barokową wieżyczkę oraz nowy hełm na wieży. W latach 1870–1876 przeprowadzono gruntowną restaurację kościoła, a w latach 1891–1896 do jego korpusu dobudowano neogotyckie prezbiterium oraz kruchty od strony północnej i południowej. Szczęśliwie kościół, podobnie jak i zamek, nie ucierpiał zbytnio podczas obu wojen światowych. Dlatego do dziś może poszczycić się wieloma zabytkami pochodzącymi głównie z okresu neogotyku. Trójnawowe wnętrze świątyni utrzymane jest w stylu późnego gotyku, ze sklepieniami gwieździstymi. Warto zwrócić w nim uwagę na pseudogotycki ołtarz główny z wyróżniającymi się barokowymi figurami aniołów z 1761 roku, czy późnorenesansowy ołtarz boczny z 1640 na cokole sygnowany herbem Ostoja biskupa Mikołaja Szyszkowskiego oraz klasycystyczną ambonę z 1880 roku i wiszący obok późnogotycki świecznik. Również otoczenie świątyni zachowało swój historyczny charakter. Na murze oddzielającym kościół od plebanii ustawiono 12 terakotowych figur apostołów wykonanych w Monachium. Obok znajduje się XVIII-wieczna rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, barokowa dzwonnica, a także plebania, wikarówka
i budynek klasztoru sióstr Katarzynek. Tuż za lidzbarską kolegiatą na wzgórzu, które niegdyś zajmowały ogrody biskupie, znajduje się biały budynek oranżerii. Powstał on w XVII wieku i pełnił rolę letniej rezydencji biskupów. Zniszczony podczas wojen szwedzkich, został odbudowany przez biskupa Teodora Andrzeja Potockiego, choć w skromniejszej wersji. Składał się z wielkiej podłużnej sali i 2 narożnych pokoi ozdobionych malowidłami. Ostateczny kształt budowli nadał biskup Ignacy Krasicki w 1770 roku. Poeta, który do fanów zamkowej rezydencji nie należał, przebywał w niej ponad ćwierć wieku. Aby uprzyjemnić sobie nieco pobyt, często spędzał długie chwile w ogrodowej oranżerii, która w okresie letnim stawała się wręcz rezydencją hierarchów. Po opuszczeniu przez biskupów mieściły się w niej różne instytucje, a na początku XX wieku nawet kostnica. Obecnie budynek zajmuje biblioteka pedagogiczna. Do dziś niewiele pozostało ze starej, średniowiecznej zabudowy miejskiej Lidzbarka. Miasto nawiedzały pożary, a w trakcie II wojny światowej zniszczono blisko 80% historycznej zabudowy. Po wojnie do miasta w miejsce autochtonów przesiedlono ludność z Kresów, której nie zależało na zachowaniu tradycyjnej zabudowy warmińskiej. W początkach PRL-u dochodziło do licznych dewastacji i duża część ocalałych budynków bezpowrotnie zniknęła. Jednym z nielicznych wyjątków jest Wysoka Brama, która jako jedyna z bram miejskich zachowała się do dzisiaj. W okresie powojennym podjęto także brzemienną w skutkach decyzję o nieodbudowywaniu Starego Miasta. Na jego gruzach powstały szare blokowiska. Na szczęście w ostatnich dekadach władze miasta postawiły większy nacisk na spójność architektury, a nowe budynki powstają z zachowaniem historycznego stylu. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.